Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 36. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar przygotujemy i zamontujemy rury piasecznic. Rozpoczniemy budowę budki maszynisty, zaczynając od podłogi oraz ścian przedniej i tylnej. Skleimy hamulec ręczny oraz nastawnicę. Z modelarskich desek wykonamy dodatkową podłogę i odpowiednio ją pomalujemy. Zapraszam na film. Na początek przygotujemy rury piaskowe piasecznic. Ze zwoju drutu o średnicy 1 mm tniemy odcinki o odpowiedniej długości i malujemy je farbą Tamiya 87210. Łącznie potrzebujemy 24 odcinków o różnej długości. Każda z rur musi być wyprowadzona przed i za każde koło napędne parowozu. Nasze rury piaskowe przyklejamy do piasecznicy, a drugi koniec przeprowadzamy do kół parowozu. Na razie rury piaskowe układamy w luźny sposób. W późniejszym etapie ustawimy je już w pozycji finalnej, przyklejając jednocześnie do ostoi parowozu. Rozpoczynamy budowę podłogi budki maszynisty parowozu. Zaczynamy od elementu numer W22 i 3 wskazanych elementów numer W23. Przystępujemy do sklejania elementów. Po wyschnięciu kleju połączenia można dodatkowo wzmocnić, nanosząc klej na krawędzie sklejonych elementów wewnątrz podłogi. Przyklejamy kolejne dwa elementy numer W23. Kolejne elementy numer W23 wklejamy w środek podłogi. Na koniec wklejamy ostatni element numer W23, który nie jest widoczny na rysunku. Podklejamy odpowiednim kartonem i wycinamy górny element podłogi numer 88A. Wycinamy również dolny element podłogi numer 88. W obu wyciętych częściach wykonujemy otwory zgodnie z rysunkiem. Element numer 88 przyklejamy od spodu podłogi. Z drugiej strony przyklejamy element numer 88A.
Zrobimy teraz drewnianą podłogę z kawałka forniru, uzyskanego z rozmoczonej i rozklejonej sklejki. Deski potniemy przy użyciu szablonu, na którym została odrysowana ich szerokość. Wycinamy pierwszą deskę, a następnie przymierzamy ją do podłogi. Wszystkie deski wycinamy nieco dłuższe, a ostateczne przycięcie wykonamy dopiero po ich przyklejeniu. Wycinamy kolejne deski podłogi. Aby deski dobrze do siebie pasowały, zachowujemy kolejność ich wycinania. Dla ułatwienia możemy je ponumerować od strony przeznaczonej do przyklejenia do podłogi. Po wycięciu desek zabieramy się za ich przyklejanie do podłogi. W pierwszej desce musimy wykonać wycięcia po obu stronach, sugerując się nadrukiem na elemencie numer 88A. Gdy deska jest już gotowa, przyklejamy ją do podłogi. Musimy pamiętać, aby wykonać w niej otwór na cięgno hamulca ręcznego. Następnie przyklejamy kolejne deski do podłogi, za każdym razem odcinając ich nadmiar.
Teraz pomalujemy podłogę tak, by przypominała tę z prawdziwej budki maszynisty. Na początek całą jej powierzchnię pokrywamy podkładem Vallejo 7614. Używamy farb Vallejo z serii Modern Air, przeznaczonych do aerografów, ale równie dobrze można je nakładać także pędzlem. Kolejną farbą Vallejo 71131 metodą suchego pędzla malujemy podłogę w wybranych losowych miejscach. W ten sam sposób malujemy kolejną farbą Vallejo 71141. Kolejna farba to Vallejo 71075. Następna farba to Vallejo 71077. Przedostatnim kolorem jest Vallejo 71032. Na koniec użyjemy czarny wash Vallejo 74517. Czarnym pigmentem Vallejo 73114 poczerniamy fragment podłogi przed drzwiami paleniskowymi parowozu, a następnie utrwalamy go pigment fikserem. Tym samym czarnym washem co wcześniej mocniej zaznaczamy linię podziału między deskami. Nadmiar farby rozcieramy wacikiem. Odkładamy podłogę na bok i zaczynamy sklejać ściany budki maszynisty. Zaczynamy od elementów numer 90 i 90A oraz 89 i 89A. Wskazane elementy podklejamy odpowiednim kartonem i wycinamy.
W ściankach budki maszynisty wycinamy otwory na okna czołowe i tylne. Wycinamy dwa kolejne elementy, czyli numer 89B. Po przygotowaniu wszystkich elementów możemy rozpocząć sklejanie ścianek. Rozpoczynamy od ścianki numer 89 i 89A, które sklejamy ze sobą. Na górę ścianki wklejamy elementy numer 89B po obu jej stronach. Zaczynamy od większego elementu. Następnie po drugiej stronie ścianki przyklejamy mniejszy element numer 89B. Sklejamy teraz drugą ściankę numer 90 i 90A. Przechodzimy do osłon okien, czyli elementów numer 91A i 91B. Wycinamy elementy. Element numer 91B jest krótszy, więc należy pamiętać, że wklejamy go od środka osłony okna. Elementy sklejamy ze sobą dopiero po ich ukształtowaniu. Tak więc najpierw je formujemy, a później sklejamy. Dla ułatwienia można skleić początek elementu do miejsca jego zagięcia, następnie go uformować i dopiero na końcu skleić całość. Wykonujemy 4 osłony okien. Przygotowujemy teraz ramki z szybami. Wycięte elementy numer 91 naklejamy na arkusz folii. Gdy klej wyschnie, wycinamy elementy.
Wycięte ramki z szybami przyklejamy do ścianek po ich zewnętrznej stronie. Ramki malujemy łoszem olejnym Tamiya 87-131. Na ścianki w zaznaczonych miejscach przyklejamy imitację nitów. Jednak postanowiłem, że najpierw zamocujemy osłony okien. Osłony przyklejamy najpierw do ścianki numer 89. Tak samo postępujemy ze ścianką numer 90. Kontynuujemy przyklejanie nitów na obu ściankach. Zabieramy się za sklejanie hamulca ręcznego. Zaczynamy od rączki, którą wykonujemy z drutu o średnicy 0,5 mm. Drut wyginamy zgodnie z rysunkiem. Sklejanie hamulca rozpoczynamy od elementu numer 92A, który przyklejamy do elementu numer 92. Następnie wykonaną wcześniej rączkę montujemy w wycięcia elementu numer 92, na który przyklejamy drugi element numer 92A. Ostatni element hamulca to numer 92B. Przyklejamy go w oznaczonym miejscu. Przechodzimy do nastawnika jazdy. Zaczynamy od elementu numer 93. W oznaczonych miejscach przyklejamy imitację śrub. Następnie przyklejamy dwa elementy numer 93A.
Kolejnym elementem nastawnika jest część numer 93B. Element bigujemy w zaznaczonych miejscach i sklejamy w skrzynkę. Kolejne elementy to numer 93C i 93D. Części sklejamy ze sobą przy pomocy pręta o średnicy 1 mm. Jak już wspominałem w odcinku 28, za pomocą nastawnika maszynista reguluje położenie wodzidła w jarzmie, przez co ustawiamy kierunek jazdy parowozu do przodu lub do tyłu oraz jego siłę napędową. Wykonaną wcześniej skrzynkę numer 93B przyklejamy do elementu numer 93 w oznaczonym miejscu. Ucięty pręt zgodnie ze wzorem wsuwamy do elementów numer 93A i 93B. Następnie jego końcówkę sklejamy klejem cyjanoakrylowym z elementem numer 93A. Sklejone wcześniej ze sobą części numer 93C i 93D nakładamy na pręt i przyklejamy do drugiego elementu numer 93A. Na koniec do elementu numer 93D przyklejamy uchwyt wykonany z pręta. Wracamy do ścianek budki parowozu. Farbą Vallejo 73003 malujemy ich wewnętrzne strony. Ponieważ zostały nam rezerwowe elementy numer 91, postanowiłem przykleić je także do okien od wewnętrznej strony ścian. Farbą Vallejo 7950 malujemy elementy. Tą samą farbą malujemy ściankę numer 89 od zewnętrznej strony. Tak samo postępujemy ze ścianką numer 90. Przyklejamy teraz dodatkowe ramki szyb do ścianek numer 89 i 90 od ich wewnętrznej strony.
Pomalujemy teraz hamulec ręczny, również czarną farbą Vallejo 7950. Tą samą farbą malujemy nastawnicę z wyłączeniem rączki i koła. Zajmiemy się teraz osłoną numer 93G. Najpierw naklejamy 4 imitacje śrub, a następnie cały element malujemy czarną farbą Vallejo 7950. Wracamy do hamulca ręcznego. Przyklejamy go teraz do tylnej ścianki budki maszynisty. Smarujemy klejem wyznaczone miejsce i mocujemy hamulec. Sklejamy teraz ścianki z podłogą budki. Zaczynamy od ścianki numer 89. Dokładnie sprawdzamy poprawność klejenia. Ścianka musi być sklejona równo z podłogą. W taki sam sposób przyklejamy drugą ściankę numer 90. Farbą Vallejo 7908 malujemy element numer 93D, czyli koło nastawnika. Czarną farbą Vallejo 7950 malujemy spód podłogi. Po sklejeniu podłogi z tylną ścianką należy się upewnić, że otwór w hamulcu i w podłodze znajdują się w jednej linii. Na koniec dzisiejszego odcinka układamy i przyklejamy do ostoi rury piaskowe, wyginając ich końcówki w taki sposób, aby każda była skierowana pod koło parowozu. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym będziemy kontynuować budowę budki maszynisty. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.